Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak działa automatyczne sprzęgło, jak działa manualne sprzęgło, jak to sprzęgło rozebrać. Dowiecie się, jak to się dzieje, że kłada z biegami możemy popchnąć i odpalić i po prostu nauczycie się te sprzęgła szybko zbierać i składać, wymieniać tarcze. To zapraszam do oglądania. Najpierw zajmiemy się manualnym sprzęgłem. Występują dwa rodzaje. Do 125 3 tarczowe i dwutarczowe do 110. Tutaj mamy tylko dwie tarcze. Jak rozkręcić takie sprzęgło? Musimy odbezpieczyć tutaj ten pierścień i wtedy wszystkie tarcze sobie wyciągniemy. Ale w manualu musimy to sprzęgło najpierw ścisnąć. Używam takiego przyrządu. Jest to nic innego jak zwykła śruba z podkładkami. Drewnianą podkładkę sobie przykładam w ten sposób, żeby tu mi tam nic nie wyszczerpiło. To podkładka mała. Dlaczego taka mała, to Wam później powiem. Śruba, to trzeba wszystko skręcić. Mamy ściśnięte. Bierzemy śrubokręcik, szukamy końca pierścienia i bez problemu sobie możemy wyciągnąć. Pierścień odkładamy. Jeżeli rozkręciłem całe sprzęgło, powypadają nam te sprężynki. Dlatego trzeba je uważać, żeby nie pogubić. I teraz wszystkie tarczki nam ładnie wyjdą. Mamy dwie tarcze cierne w takim sprzęgle i dwie przykładki metalowe. I teraz zobaczmy, co jest pod dociskiem. Trzeba to odkręcić. Teraz możemy całe sprzęgło już ładnie rozebrać. Bezpiecznie. To nam się jeszcze przyda później do skręcania tego sprzęgła, ale na razie to odłożę sobie tutaj. Co mamy? Pod dociskiem mamy sprężyny dociskowe, które mają za zadanie z odpowiednią siłą ścisnąć te wszystkie tarcze. Jak takie sprzęgło działa? Takie sprzęgło właśnie składa się z kosza zewnętrznego i kosza wewnętrznego bądź zabieraka sprzęgła. Można tak to nazwać. Taki zabierak jest zamontowany na wale i on się będzie obracał. Tu w tym miejscu jest ważne smarowanie. Jeżeli wciśniecie sprzęgło i wał się kręci, a motor nie jedzie, czy tam kład, no to wtedy tu następuje tarcie. Dlatego jest taka specjalna tulejka. Tutaj ma kieszenie olejowe, żeby to smarowanie było najlepsze, jakie się da. Jeżeli tarcze cierne przypalą się z wierzchu, mogą się ślizgać, sprzęgło może się ślizgać. Skręcamy, wkładamy sprężyny, wkładamy docisk. Tutaj muszą wejść na te sprężynki, także ładnie celujemy sobie tak. One tu wchodzi. I teraz musimy z powrotem to ścisnąć. Tak. I teraz do czego jest mi potrzebna ta mała przykładka, żeby nie była za duża. Takie sprzęgło najlepiej skręcać razem z zabierakiem.
Dobra, mamy ściśnięte. Najlepiej jest włożyć zabierak i po kolei. Skoro tu jest metalowy docisk, przykładka ciernia. Przekładka metalowa, przekładka cierna, przekładka metalowa. I sprzęgło musi być teraz na tyle mocno ściśnięte, żebyśmy mogli ten pierścień tutaj swobodnie włożyć. Czy ja już go włożę? No tak trochę średnio. Dokręcę jeszcze mocniej. Żeby ten rowek był w miarę równo, będzie mi łatwiej na pewno włożyć ten pierścień. Ten pierścień tutaj, żeby sobie tak wypadł ładnie. Śrubokręta nie trzeba. Ładnie jest tego zabezpieczone. Rozkręcamy teraz. Tarcze są ściśnięte. Teraz zobaczcie, jak ten zabierak nam ładnie wychodzi. Elegancko. Nie ma żadnego problemu, żeby to sprzęgło złożyć. I czy można lepsze sprzęgło zamontować do silnika? Do krosa na przykład 110 się już potrafią ślizgać na tym. Oczywiście, że można. Co jest inne? Kosz wewnętrzny czy też zabierak różni się. Skoro mają być 3 tarcze, a nie 2, on będzie troszeczkę większy. Dlatego kompletne sprzęgło z zabierakiem, z tą zębatką zakładamy. Żeby mi to nie wyskoczyło, podeprzeć sobie śrubokrętem. O, teraz ładnie weszło. Czyli sprzęgło od 125, 3 tarczowe, wchodzi bez problemu. Tak to można zamontować. Także generalnie polecam, jak już wymieniacie sprzęgło, kupcie sobie 3 tarczowe, na pewno będzie lepsze. Teraz widzimy tutaj różnicę w tych sprzęgłach. Tu jest sprzęgło 3-tarczowe, tu jest sprzęgło 2-tarczowe, tylko 2 tarcze cierne się mieszczą. Nie włożycie więcej tutaj tarcz, ponieważ ten kosz jest mniejszy, ale całkowita wysokość tego sprzęgła jest identyczna. Wysokość filtra odśrodkowego w tym sprzęgle jest większa niż ten, dlatego śmiało można to zamieniać. Żeby rozebrać takie sprzęgło od automatu, nie potrzebujemy tego sprzęgła ściskać w ogóle, ponieważ takie sprzęgło, jeżeli je założymy, ono będzie się kręcić, nie będzie zasprzęglone. Wejdziesz grzecznie? Tak. Zobaczcie. Wał się kręci, sprzęgło nie jest zasprzęglone. A można powiedzieć, że działa tak samo jak manual. Dobra, rozbieramy. Szukamy sobie przerwy na pierścieniu i wyciągamy. Wyciągamy sobie pierścień zabezpieczający. Te wypustki zabezpieczają ten pierścień, żeby nie wyskoczył samoistnie w jakiś tam sposób, dlatego trzeba troszeczkę podważać przy nich, żeby to lepiej wychodziło. Ale tak naprawdę nic tutaj, żadna siła kompletnie nie przyciska tego pierścienia. Zobaczcie, nic mi nie wystrzeliło i mogę to złożyć bez ściskania. I tak powinno być. Bo jeżeli bym musiał użyć siły do ściskania tego sprzęgła, to sprzęgło będzie cały czas ciągnęło. No i wyciągamy sobie tarczę. Wypadły nam 4 sprężynki tutaj. Szukajmy, nie? Są 4 sprężynki. Odłóżmy je na bok, żeby nie zginęły. No i tutaj to sprzęgło ma inne tarczki niż w normalnym sprzęgle. To sobie omówimy. Tutaj też jest docisk sprzęgła. Tu są sprężyny w środku. Nie jest konieczne, żeby rozkręcać to. Chyba że chcemy sprężyny wymienić. Zaraz Wam pokażę.
Oczywiście te mi też powypadają, ale sobie rozkręcimy. Dobra, mamy rozkręcone to. Te sprężynki trzeba złapać. One wypadną. Zobaczcie, mamy takie same sprężyny, które nam to ściskają. Wyciągamy. O. Kolejne sprężyny, które na końcu założymy. Są to te same sprężyny, które dociskają nam tarczę ze sobą. Niekoniecznie to trzeba rozbierać. Założymy sobie to z powrotem. To zakładamy w ten sposób, że mamy te sprężyny. Musimy z powrotem na te otwory tutaj włożyć. Celujemy. Mamy włożone i teraz wystarczy z powrotem te śruby tutaj podokręcać. Teraz na czym polega ten patent tego sprzęgła? Te śruby powodują to, że ten docisk dociska te tarcze tylko do pewnego momentu. Tak jakby zatrzymuje ściskanie sprzęgła po to, żeby te tarcze były cały czas luźne. Dokręcamy odpowiednio mocno. To nie jest żadna regulacja sprzęgła, tu nic nie regulujemy. Dokręcamy do końca, tak żeby one się nie wykręciły. Specjalne zapadki takie, które pod wpływem ruchu obrotowego siła odśrodkowa zaczyna je wypychać tutaj i zaczynają podnosić tą tarczę przy docisku. I teraz siła odśrodkowa zaczyna ciągnąć te ciężarki i one zaczynają tutaj dociskać to. Widzicie? Ta tarcza jest dociskana. Około 2 mm. I teraz jeszcze kolejny ciekawy mechanizm. Kosz wewnętrzny albo zabierak sprzęgła. Teraz Wam pokażę, jakie to jest sprytne. On ma tutaj specjalne takie skosy, że jeżeli się skręca w jedną stronę, on się zaczyna ściskać. I zobaczcie, jak on się tutaj ściska. Tutaj już musimy składać sprzęgło razem z tym zabierakiem. Pierwsza tarcza metalowa, z tej strony gładka całkowicie, a z tej ma wypustki na sprężynki, które później powkładamy tutaj. Zakładamy zabierak. Skoro mamy metalową, idzie teraz tarcza cierna do metalowej. Tutaj mamy znowu tarczę betonową. Idzie taka przykładka. Tu mamy cierną. Czyli tą teraz zakładamy tak. Cierna nigdy nie może być do ciernej. Cierna metalowa, cierna metalowa. Zakładamy. Teraz te mniejsze sprężynki. Te mniejsze sprężynki musimy tutaj powkładać na te bolce. Mamy sprężynki założone. Na to nakładamy ostatnią tarczę, która ma właśnie z tej strony wypustki na sprężynki, a z tej zabezpieczenie, te wypustki, które jakby nie pozwalały się temu pierścieniowi wysuwać. I celujemy ładnie tym wypustkiem na sprężynkę. Ciach, sprzęgło jest gotowe. Ten nacisk tutaj, co ja Wam mówię, to są właśnie te małe sprężynki, które mają za zadanie rozkleić to sprzęgło. To nie są sprężyny z docisku. Docisk jest zatrzymany, no i dosyć ciężko to ścisnąć w rękach. Zakładamy zabezpieczenie.
Zobaczcie, nic kompletnie nie muszę ściskać. Po prostu samo wchodzi. Ciach. Lekko tylko do środka. Aby dobrze w rowek weszło. Sprzęgło mamy skręcone. I teraz zobaczmy, co się dzieje z tym zabierakiem. Działa tak, że w tą stronę się kręci, bo powinien się kręcić, ale w drugą nie za bardzo. Zobaczcie. Teraz założymy sobie to sprzęgło. Silnik pracuje. Sprzęgło nie jest zasprzęglone i może się obracać. Czyli sprzęgło tak jakby czeka, aż ta prędkość na tyle wzrośnie, że zacznie ściskać te tarcze i dopiero kład zacznie jechać. Ale jeżeli popchniemy kład do przodu, to zacznie nam się ta zębatka obracać w tą stronę. I już tego sprzęgła nie możemy zatrzymać. O, zobaczcie. To powoduje ten wybierak. Po co to jest zrobione? No właśnie po to, żeby takiego kłada z biegami móc odpalić na pycha. Będziemy zakładać teraz sprężynki. No to jak to zrobić? Należy włożyć tą sprężynkę za ten bolczyk, złapać ją śrubokrętem w ostatni lub przedostatni zwój, tak? I teraz muszę tą sprężynę wygiąć w ten sposób, ale jednocześnie ją przytrzymywać, żeby mi nie wystrzeliła. Uwaga. Przytrzymuję, żeby nie wyskoczyło i jednocześnie ją tak wyginam. I teraz wpycham ją tam. I jak ona tam wskoczy, wtedy wyciągam. Sprężynka siedzi. Jeszcze o tym sprzęgle automacie. W pokrywie jest taki element, który dolega do tych kulek. Podczas zmiany biegu zaczynamy przesuwać tą dźwignię. Te kulki na wyżłobieniach z tej pokrywy zaczynają dociskać to sprzęgło. Podczas ściśnięcia tego zostaje rozprzęglone na moment zmiany biegu i po powrocie znowu działa tak jak powinno. I zobaczyliśmy, że podczas naciskania tego sprzęgła ono się zachowuje identycznie jak w manualu, czyli rozsprzęgli nam skrzynię biegów razem z wałem korbowym, dzięki czemu można bezpiecznie zmieniać biegi. Także do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!